Gdzie lepiej reklamować i wynajmować swoje nieruchomości na wynajem krótkoterminowym? Booking czy Airbnb? Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Spacer z Tejzą, jednak na temat wynajmu krótkoterminowego. Będziemy porównywać strony, wady i zalety. Jeśli interesuje Cię ten temat, obejrzyj ten film do końca. Także zaczynając od dwóch najbardziej medialnych stron, która jest lepsza, która jest gorsza, jakie ma wady i zalety. Postanowiłem, że nagram ten odcinek, ponieważ już zajmuję się wynajmem krótkoterminowym około 3 lat i miałem sporo doświadczenia przez ten czas z tymi stronami, więc mogę wypowiedzieć się na ten temat, co uważam, że jest lepsze, a co uważam, że jest gorsze. Chociaż z mojego punktu widzenia nie jest warto bazować tylko na tych dwóch stronach, bo tych stron jest do marketingu jest znacznie więcej. Jednak z mojego doświadczenia, akurat w mojej lokalizacji, około 70% rezerwacji są z Bookingu, a 30% z Airbnb. Ale to zależy właśnie już od lokalizacji, od typu nieruchomości i od grupy docelowej, której oczekujecie, żeby wynajmowała korzystała z tych usług. Także poruszę tutaj kilka kluczowych różnic i zaznaczę, dlaczego wybór tej platformy może mieć istotny wpływ. Główna Airbnb, wady i zalety. Z wad zacznę na początek, że dość spora prowizja, bo to jest około 20% z przychodu. Jest to dość spore, nie ukrywam, ale no do przejścia, jeśli wiadomo, są regularni goście, którzy dbają o nieruchomość, no to i dalej na tym idzie zarobić, to nie powinno być z tym problemów. Przede wszystkim co do zalet, to prostota skorzystania z dobra obsługa klienta. Jeśli są jakieś problemy, to nie ma tutaj jakichś dziwnych sytuacji na temat obsługi klienta, czyli oni już Airbnb z góry pobiera depozyty. Jeśli są jakieś uszkodzenia, to też nie ma problemów, żeby ten depozyt został nam przylany i zostały wykonane prace z tego budżetu. To jest jedna z zalet. Kolejną zaletą to szeroka baza klientów. Tak, jest dużo, mają, że tak powiem, dobry marketing na cały świat, szczególnie na Europę, więc dużo osób korzysta z tej strony i nawet nie tylko z Europy, bo w ostatnich czasach mam sporo gości z Chin, z Japonii, którzy właśnie rezerwują przez Airbnb, więc to na pewno jest dobra możliwość do dobrej reklamy. Pozwól, że przerwę Ci ten materiał, ale chcę poinformować Cię na temat możliwości współpracy ze mną. Jest ona dostępna w dwóch wariantach. Pierwszy jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości, na inwestycji. Zaczyna się od 50 000 funtów wzwyż. Jest też możliwość współpracy ze mną na mniejszych kwotach, zainwestować 20-30 tysięcy, jednak na takie kwoty nie jestem w stanie zaoferować zabezpieczenia. Oczywiście jest umowa, ale nie ma zabezpieczenia na nieruchomości. I jest też druga możliwość współpracy, która polega na inwestowaniu w spółce, gdzie jest możliwość współpracy ze mną na zasadzie partnerskiej. Taka współpraca zaczyna się od 500 000 funtów wzwyż. I
polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze do spółki, razem robimy projekt, ja zajmuję się wszystkim od wyszukania okazji inwestycyjnej przez cały proces. I inwestor po skończonym projekcie w pierwszej kolejności dostaje swoją pożyczkę z powrotem, a następnie później dzielimy się profitami wedle udziałów. Jeśli interesuje Cię ten temat, chciałbyś zacząć współpracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.tejzaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym chciałbym, żebyś wypisał swoje dane oraz załączył wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków. Ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy, co możemy wspólnie zrobić. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. Kolejna kwestia jeszcze, która jest zaletą, to możliwość ustawienia cen elastycznych. No i jest łatwe w obsłudze, w zarządzaniu. To na pewno ułatwia możliwość rozwoju, szczególnie jak się ma portfolio i tych nieruchomości jest więcej. Co do VAT jeszcze, z Airbnb też korzystają dużo młodszych podróżników, dużo jest imprezowiczów i osób, które nie do końca spełniają regulaminy, czyli często rezerwacja jest na powiedzmy 4 osoby, a przychodzi 6 i warto to sprawdzać, no bo różne sytuacje się zdarzają. Po prostu ten regulamin często jest dość mocno naginany, no ale to już jest nierozłączny element biznesu i każdy powinien o to dbać w swoim biznesie. Ale to też jest, że tak powiem, jedna z wad, no bo ciężko jest mieć nad wszystkim w 100% kontrolę, jak się ma portfolio i tych nieruchomości jest znacznie więcej. Co jeszcze jedną kwestią do Airbnb? Uważam, że Airbnb lepiej działa w dużych miastach, czyli w dużych miastach oraz miastach turystycznych, gdzie klienci, goście szukają lokalnych oraz unikatowych nieruchomości. Że to nie jest taka masówka, jak w hotelach masz tam 200-300 pokoi, jest kopiuj wklej, tylko właśnie te pod Airbnb często są unikatowe. Sam widzę po swoich nieruchomościach, gdzie są w jakiejś na wsi, gdzie nie ma za bardzo innych nieruchomości takich w okolicy, no, ale na przykład jest sala, gdzie są wesela, no i duża część tych gości bukuje właśnie przez takie strony alternatywę jako goście weselni. Teraz przejdźmy do bookingu. Uważam, że ta strona jest bardziej postawiona dla profesjonalistów, dla osób, którzy potrzebują noclegu, dla firmy, czy ogólnie dla profesjonalistów. To jest takie zastępstwo dla hoteli, dla moteli, dla większych obiektów, aby generować wyższe obroty. Także jest trochę inny klient i tak jak wspomniałem, z mojego punktu widzenia 70% rezerwacji właśnie na moich nieruchomościach to profesjonaliści i oni korzystają z tych usług. Także uważam, że z bookingu jest większa ilość klientów i więcej teoretycznie daje zarobić, ponieważ profesjonaliści też szukają prostoty, czyli standardowych noclegów. No i wsparcie marketingowe na przykład uważam, że z bookingu jest większa promocja, jeśli chodzi o promocję, o zniżki, że dla gości, pewnie dlatego wybierają booking. Chociaż
no mniej, z jednej strony mają mniejszą obsługę klienta, porównując do Airbnb. Uważam, że Airbnb z obsługą klienta lepiej działają. Samo to, że pobierają depozyt z góry, ludzie też inaczej trochę do tego podchodzą. Wiadomo, że i tak trzeba ten depozyt pobrać, nawet jeśli strona tego nie pobiera, no to w Bookingu pobiera się to prywatnie. Także obsługa klienta i jest możliwość mniejsza zarządzania elastycznością oferty. To jest z takich wad, chociaż z zalet jest mniejsza prowizja. Także to jest jedno chyba z największych zalet, jeśli chodzi o Booking, że jest 15%, a nie 20%. I też z mojego doświadczenia sporo osób, które przeglądały ofertę na Bookingu, kontaktowały się później bezpośrednio, żeby zrobić rezerwację na dłuższy okres i próbować negocjować tą cenę. Także wiadomo też, to są dwie największe strony, które dużo pieniędzy pompują w marketing i to też jest zaletą, żeby na tych stronach się ogłaszać, żeby docierać do jak największej ilości potencjalnych klientów. To takie podstawy z porównania i teraz główny temat, czyli co zrobić, żeby korzystać najlepiej z dwóch stron naraz. Także ja uważam, że tych stron może być dużo więcej. Tak jak wspominałem, ogłaszamy się na około 38 wszystkich stron, uwzględniając Google. Na Google reklama jest bardzo ważna, no ale do tego jest potrzebny channel manager, czyli pośrednik, który łączy wszystkie kalendarze ze sobą i pozwala to uniknąć podwójnych rezerwacji, no bo wiadomo, że jakby dwie osoby zarezerwowały tą samą nieruchomość w tym samym czasie, no to się robi problem, to może się wiązać z negatywnymi opiniami, a nawet obowiązkiem znalezienia alternatywnego mieszkania czy nieruchomości dla tych drugich gości. Więc ten channel manager, wiadomo, to są dodatkowe koszta, jednak to jest podstawa w tym biznesie, żeby korzystać z rozwiązań, które ułatwiają życie. Też większość tych kanał managerów są integrowane ze sztuczną inteligencją, więc pomagają dużo łatwiej tym zarządzać, tym biznesem. No i to jest nierozłączny element tego, więc bardzo ważna kwestia, żeby ogłaszać się gdzie tylko się można, więc uważam, że jest obowiązkiem być na tych dwóch głównych stronach, żeby skalować swój biznes i dochodzić do jak największej ilości swoich gości. Aby optymalizować ofertę, tak jak wspomniałem, używamy tego channel managera, korzystając z różnych strategii marketingowych. Jeśli interesuje Cię ten temat, wyciągnąłaś wartość z tego odcinka, daj łapę w górę, komentarz dla zasięgów i widzimy się na kolejnym odcinku. Do usłyszenia, pozdrawiam, cześć!